Dzisiaj z Janem Dziekońskim postaram się porozmawiać o odwiecznym problemie, czy lepiej być najemcą, czy lepiej mieć mieszkanie. Nikt tego nie wie. My zobaczymy, czy da nam się to rozstrzygnąć, a w każdym razie pokażemy za i przeciw. I też chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak powstają w Polsce i czy są tworzone warunki dla funduszy, które by zarabiały na nieruchomościach, czy Polacy w ogóle mogą na tym zarabiać i czy fundusze wchodzą na ten rynek, czyli krótko mówiąc o tym, kto usiłuje w Polsce zarabiać na rynku najmu, a Jan Dziekoński jest fajnym rozmówcą, bo jest analitykiem tego rynku i też przez wiele lat pracował w firmie, która właśnie zajmowała się dokładnie tym tematem, o którym mówię. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to musisz subskrybować mój kanał i oczywiście pisz nam w komentarzach, o czym chcesz audycję. No dobrze, Janku, słuchaj, zanim Ci oddam jeszcze głos, to takie krótkie wprowadzenie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Otóż według różnych danych tam podawanych przez GUS na przykład, polski rynek nieruchomości, rynek najmu wygląda, bym powiedział, tak sobie, delikatnie mówiąc, bo większość z nas to są właściciele, jest jakiś spory udział takiego tak zwanego najmu społecznego, około 10% w nieruchomościach społecznego, to jest powiedzmy umowne twierdzenie, bo to nie będę wchodził w szczegóły, i mniej więcej 4% zasobu wszystkich nieruchomości mieszkalnych jest w najmie prywatnym, który jest zdominowany w tej chwili przez prywatnych właścicieli. Tam w zasadzie najem instytucjonalny to dopiero zaczyna raczkować. Tak to wygląda. 4%. No dobrze, ale teraz odpowiedz mi na pierwsze pytanie, bo wiem o tym, masz kilka nieruchomości, a sam wynajmujesz mieszkanie. Tłumacz się tu nam natychmiast, dlaczego tak robisz. Wiesz co, no, kiedyś mi coś w głowę uderzyło bardzo mocno przy tych moich wspinaczkach. To jest taki sport, który po prostu ja najbardziej lubię. No i tak zwariowałem normalnie. Nie no, tak żartuję oczywiście. Kiedy to było? No z 5 chyba lat temu zacząłem faktycznie wynajmować. To jedno wydarzenie takie życiowe, powiedzmy, było takim katalizatorem tego powodu. Mimo że jakby jakiejś tam szczytowej w pewnej formie w pewnym momencie miałem dwucyfrową liczbę nieruchomości i na wynajem i posiadanej, powiedzmy też mieszkania w Warszawie. I obecnie od kilku lat po prostu wynajmuję mieszkanie. Znaczy, ty jesteś najemcą w tym momencie. Tak, jestem najemcą. Żeby jasno było, wynajmujesz Razem z żoną, innym tak. i sam również nie mieszkasz w swojej nieruchomości. Jakbyś nie mógł wynająć sam od siebie. To jest ciekawe. Tak jest, no jakiś taki dziwny pomysł. No i teraz faktycznie gdybyś, wiesz, kogoś na ulicy zapytał, czy warto wynajmować, czy to jest fajny model na życie, no to pewnie jakbyś zrobił statystykę, to dostaniesz, że 90% osób powie nie, lepiej posiadać mieszkanie. Więc taka faktycznie jest jakaś mentalność nasza polska, czy środkowoeuropejska wręcz, bo to nie jest nic nadzwyczajnego. Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, pewnie idąc bardziej jeszcze na wschód, dostalibyśmy bardzo podobne statystyki i podobnie będzie z tymi statystykami najmu. Tym się różnimy trochę od Europy Zachodniej. Słuchaj, jeżeli wchodzimy w takie porównanie, które powiedziałeś, to faktycznie Europa Zachodnia są kraje w ogóle, gdzie większość ludzi mieszka, jest najemcami mieszkań, nie mieszka w swoim. No, wynika też z różnych powodów. No, trudno powiedzieć na przykład, żeby w Szwajcarii były jakieś zniszczenia wojenne, więc tam ten majątek się z rodziny na rodzinę przychodził, nie wszystkie budynki były nowe, więc ten najem istnieje. Ale zobacz, są nowe pokolenia, młodsze pokolenia i gdzie jest taka kultura, mam mieć mieszkanie, a wolę wynajmować, wolę wolność. Co o tym sądzisz w ogóle? No i tutaj, tak jak mówisz, jestem analitykiem, więc będę się posługiwał danymi. Jak już najemców ktoś dokładnie zapytał, a konkretnie dla mnie jedna z takich firm doradczych, która się nieruchomościami komercyjnymi zajmuje, zapytała, OK, jakie są powody, dlaczego wynajmujesz? To faktycznie tam około 50% odpowiadało, no bo mieszkania są za drogie, jak stanieją, to sobie kupię, albo nie mam zdolności kredytowej, jak ją zyskam, to ją kupię. OK. Natomiast około 30% odpowiedzi to były sytuacje pod tytułem cenię sobie bardziej elastyczność, nie wiem, gdzie będę chciał mieszkać, nie wiem, gdzie będę miał pracę, nie wiem, jakie będę miał potrzeby mieszkaniowe. Nie chcę sobie zaprzątać głowy jakby posiadaniem mieszkania, bo ludzie nie mają świadomości, że jak posiadam nieruchomość, to mam kilka dodatkowych odpowiedzialności, których jako najemca już niekoniecznie mam i po prostu sobie cenią wygodę.
I tam pozostałe 20% to są jakieś inne tam powody i sytuacje. Teraz co to, te 30% co to są za osoby? No z jednej strony to są osoby młode, młodsze, które no, po pierwsze teraz są nazywane najczęściej pokoleniem Z. Ja jeszcze jestem tak zwanym millennialsem, czyli ci rodzeni tam lata 80. Jestem z tego wyżu tak zwanego Czyli jesteś już demograficznego. odchodzący powoli. Tak, tak, tak. Dekadę temu mówili, że to my jesteśmy te leniuchy, co nie chcą pracować, teraz zety to są ci, o których mówią, że to są leniuchy, które nie chcą pracować. I teraz faktycznie jeszcze w moich rocznikach to dążenie czy chęć posiadania z reguły na kredyt, no bo takie są po prostu realia, że to posiadanie, zwłaszcza pierwsze mieszkanie, to jest z reguły zakup na kredyt, jeszcze z reguły u dewelopera, w ogóle podwójnie można podyskutować logikę tego, ale mniejsza z tym. To o tyle faktycznie te pokolenia rodzone w latach już 90. w badaniach wynika, że jednak bardziej sobie cenią doświadczenia, bardziej sobie cenią jakąś elastyczność, bardziej sobie cenią styl życia, aniżeli koniecznie posiadanie. Nie definiują siebie tym, nie wiem, w jakich ciuchach wyjdę na ulicę i co pokażę na sobie. Oczywiście nie chcę tutaj znowu wszystkich do jednego worka wrzucić. Oczywiście są osoby, które będą chciały pracować w korporacji 60 godzin w tygodniu, będą chciały jeździć BM-ką, ubrać się w jakieś ciuchy z logo i tak dalej, ale faktycznie to grono jest coraz większe jest grono osób, które woli pojechać na 3 miesiące za granicę, żeby sobie tam pożyć, popracować zdalnie, albo w ogóle nie pracować, tylko zająć się, nie wiem, nauką czy jakimś sportem. Po prostu niekoniecznie wpadać w ten taki pęd, który no, i nasi dziadkowie mieli, nasi rodzice mieli, ja miałem, moje pokolenie miało. Praca od początku do końca, rodzimy szybko dzieci, praktycznie budzimy się w wieku tam 65 lat na emeryturze albo gdzieś tam w grobie. To pokolenie już powolutku jakby trochę zmienia to podejście i faktycznie dla nich najem, to widać znowu w tych wszystkich badaniach i tym tak zwanym uptake'u, czyli tym, że zwłaszcza te osoby młodsze mają większą reprezentację jakby wśród najemców. No, najem po prostu sprzyja temu wszystkiemu, bo nie muszę, że tak powiem, się związać na 25-30 ileś tam lat kredytem. Co więcej, w jednym miejscu, w jednym konkretnym mieście, w jednej konkretnej dzielnicy. I co więcej, jakby nie znając swojego stylu życia, czy ja dzisiaj jestem singlem, ale jutro może będę miał partnera, partnerkę, a może jeszcze dwójkę, trójkę dzieci, to po prostu tego nie wiem i pewnie długo jeszcze się nie dowiem. No i to znowu jest inny trend, to znaczy znacznie później, jeżeli w ogóle zakładamy jakąś rodzinę, czy to związek formalny, małżeński, czy też nieformalny, i decyzja, czy będę miał dziecko, czy też nie, to następuje później. Więc odsuwamy sobie troszeczkę, jak ten Piotruś Pan, te różne decyzje życiowe na później. Więc tym dłużej, nawet jeżeli te decyzje powodują, że okej, no może jednak lepiej kupić to mieszkanie, no to ta decyzja następuje nie w wieku 25 lat, tylko na przykład 40 lat. To też jakby wpływa na to, że no jednak tych najemców mamy więcej i jednak ten najem no tutaj tą popularność jakąś zyskuje. Znaczy to jest też prawda, bo w ogóle zmienia się model życia, rośnie pokolenie gniazdowników, czyli tych, którzy Mhm. nie chcą się wyprowadzić od mamusi i tatusia, chociaż ich stać, a tatuś i mamusia chcieliby już dobrze, dziecko idź sobie, kochamy cię, ale nie mieszkaj uporczywie u nas. Słuchaj, mam klientów, którzy sprzedali dom, piękną willę jednorodzinną i kupili złośliwie mieszkanie jednopokojowe i jeszcze mi przynieśli tort po tej transakcji, a zrobili to wszystko w tym celu, żeby ich 38-letnia córka wreszcie nie mogła mieszkać z nimi. Ale myślałem, że willę sprzedali z córką w środku jeszcze. Znaczy nie, córka biedna nie zmieściła się w nowym mieszkaniu rodziców. Mam nadzieję, że nie ogląda tego filmu, bo jeszcze odkryje podstęp rodziców, jaki był, ale takie desperackie decyzje życiowe też istnieją. Ja znam badania robione przez kilku tam naukowców ze SGH, na przykład taką ankietę, gdzie oni zadali pytanie, czy gdyby dla ciebie najem był bardziej opłacalny finansowo niż kupno mieszkania, obiektywnie, według obiektywnych czynników, to czy wolałbyś mieć, czy wolisz jednak najmować? I 47% respondentów odpowiedziało, że jednak woli mieć wbrew ekonomicznemu rozsądkowi, czyli nasza jeszcze kultura taka, to te polskie przyzwyczajenie, fajnie jest mieć,
to jeszcze istnieje, ale no idziemy w stronę zachodu, też ci młodzi się zmieniają, wszystko się zmienia na naszym świecie i też musimy pamiętać, że wiesz, posiadanie mieszkania, mam mieszkanie, ale do robugu raczej nie zabiorę, a trumna na kieszeni nie ma. Przepraszam za Tak. to dosadne stwierdzenie, ale taka jest prawda. Natomiast powiedz mi troszeczkę o takich ekonomicznych parametrach, czy po prostu jak to wygląda w rachunku ekonomicznym. Wiem też, że to jest oczywiście trochę naciągane, bo w ogóle pokażę wam Państwu taki rysunek, który to jest rysunek współczynnika cena do najmu i teraz widzicie ten taki niebieski kreska to jest rynek United Kingdom, dlatego go pokazuję, bo on ma najdłuższe dane z rynku. Ten czarny rysunek, ta czarna kreska to jesteśmy my. To jest pokazuje też jak ten czynsz, jak więcej czynszy, jak coraz więcej czynszy trzeba teoretycznie zapłacić za mieszkanie lub mniej, to, że ten stosunek się zmienia. Co w ogóle sądzisz o tym właśnie ekonomicznym takim opłacalności najem, czy kupować na kredyt, no i czy ewentualnie kupić też, tak jak na zachodzie jest modne, mieć dom i wynajmować tam kawałek podziemia komuś, żeby mi opłacał moje drogą energię chociażby, tak? Bardzo ciekawe pytanie, w ogóle zaskoczyłeś mnie tym badaniem SGH-owskim, bo spodziewałem się większego procentu tych preferujących posiadanie. No sam jako absolwent SGH, no to lubuję się właśnie w takich statystykach, tym to jest ciekawsze. Wiesz co, no ja bym odpowiedział na pytanie, no jakby co się bardziej opłaca, z czego to wynika i jaką decyzję podjąć, to pewnie w całej dyskusji możemy podzielić na 3 części. Znaczy pierwsza część, wydaje mi się, że w ogóle decyzja to ona nie powinna być uzależniona w ogóle od finansów, albo te finanse to powinny być jakby trochę taki drugi priorytet tej decyzji. Dopiero potem, jeżeli powiedzmy powiemy, że życiowo wiemy, że moja filozofia raczej jest taka, no i też dlaczego ja wynajmuję. Nie do końca wiem jeszcze, jak duża nieruchomość będzie mi potrzebna, bo miałem doświadczenia kupienia za dużej nieruchomości, kompletnie która nie dopasowała się jakby do potrzeb życiowych. Przepraszam, ci wejdę w zdanie w tym momencie, bo chciałem zaznaczyć, że w ogóle mało kto z nas sobie to uświadamia, że nasze potrzeby życiowe zmieniają się i ta nieruchomość powinna rosnąć, maleć, rosnąć. I to jest tak paradoksalnie, że bardzo często, kiedy my jesteśmy na starcie, mamy niewiele pieniędzy, za to mamy dzieci, to nam jest potrzebna największa nieruchomość, a potem, kiedy już mamy pieniądze, to w zasadzie po co nam taka, jak te wnuki nawet nie przyjeżdżają i chcemy mieszkać wygodnie, podróżować po świecie, to się po prostu zmienia. W zasadzie nie ma, w moim pojęciu, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, nie ma nieruchomości, która będzie nieruchomością doskonałą na całe życie. O, dokładnie tak. No, to jakby nie przedłużając, jakby ja prywatnie miałem takie doświadczenia i moi rodzice zbudowali piękny, duży dom, po czym ja i brat się szybko wyprowadziliśmy, więc jakby nie trafisz. Ten, kto wymyśli taki dom, co go można, wiesz, jak harmonikę sobie ściągać, to po prostu będzie miliarderem. Natomiast jakby wydaje mi się, że no, pierwszą odpowiedzią to jest jakby odpowiedzenie sobie trochę na pytanie, na ile ja jestem przekonany, że w najbliższych tam 5-10 latach faktycznie ta nieruchomość, to miejsce i tak dalej, ono mi dopasuje. I pewnie to posiadanie dzieci już takich, które się faktycznie już urodzą, nie takich, co planujemy, bo niestety dzisiaj te plany to trudno się realizuje, ale już mamy te dzieciaki, wiemy, że już mamy to miejsce zaklepane, przedszkole, szkołę i tak dalej, praca już nam pasuje. Faktycznie to jest ten moment, że posiadanie może być trochę prostsze, ale jeszcze na tym etapie, kiedy nam się wiele rzeczy kształtuje, gdzie my chcemy mieszkać, gdzie my pracujemy, jak my chcemy pracować. Pracujemy w dużej firmie, w małej firmie, zakładamy tę własną firmę, potem może zostajemy się freelancerem, to się bardzo płynnie zmienia. Więc najem na pewno, w momencie, kiedy mamy taką dużą płynność, zmienność tych różnych parametrów, to jednak ten najem jest wygodniejszy co do zasady. Jeżeli już mamy to już poukładane i wiemy, że no te 5-10 lat wysiedzimy w tym miejscu, w tym modelu i tak dalej, no to faktycznie ten zakup będzie dobry. I tak nas życie zaskoczy, ale to jest taki pierwsze kryterium. Zaskoczy, bo słyszałem historię, jak jakiejś parze ostatnio znajomych, akurat my jesteśmy w ciąży w tej chwili, więc jakby zauważa się tych historii.
druga para bliźniaków się trafiła. Najpierw mieli pierwsze bliźniaki i po 1,5 roku pach, drugie bliźniaki. No i teraz jeszcze kupiliśmy pod te bliźniaki, prawo serii. No i wiecie, po takim, że tak powiem, prawu serii, jak strzelimy nagle z 0 dzieci na 4 wyskakujemy, no to no, przypuszczam, że nie trafimy z naszą nieruchomością. A problem jest taki, że jak chcemy sprzedać nieruchomość, zwłaszcza szybko, no to jak jest dobrze, no to się dzieje szybko. 3-6 miesięcy mamy z głowy temat. Jak jest źle, no to ta sprzedaż naprawdę może trwać długo i co więcej może się okazać, że sprzedajemy w takich warunkach cenowych i czasowych, kiedy nie jesteśmy w stanie naprawdę kupić tej nowej, większej nieruchomości w tym odpowiednim momencie. Bo to się potrafi zmienić z dnia na dzień, może nie z dnia na dzień, ale z kwartału na kwartał te warunki makroekonomiczne potrafią się zmienić. Ostatnie 3 lata doskonale to pokazały. Znaczy tutaj nawet pokazałem Ci wykres zmiany cen. Znowu to są zmiana cen w Wielkiej Brytanii, United Kingdom i Niemcy. W Polsce, dla Polski ten wykres mniej więcej wygląda dla odmiany tak, tak jak narysowałem zielony, indeksu cen mieszkań. I tak, a jeszcze jakby go wyprzedzać, to byłoby tak to było. Tak to było w Polsce. Więc, tak, no bo mieliśmy ten 2008, ta górka i teraz mamy... Tak, górka 2008, ale tutaj w 2000 roku to był dołek, załamanie, dziura, bałca i co chciałem powiedzieć przez to, przecież to są ceny mieszkań, ale jeżeli ktoś żyje, to ty nie wiesz, kiedy ci się dzieci rodzą, kiedy się rozwodzisz, twoje życie ci dyktuje, co masz, że tak powiem, kiedy masz kupić i kiedy masz sprzedać. Czasami jest to dobra okazja, bo masz, a czasami jest to po prostu przymus, że musisz sprzedać. Zmienisz pracę, przeprowadzasz się i w zasadzie tak kupując na potrzeby życiowe, to w zasadzie rozmyślanie nad cyklami rynku jest takie lekko bezsensowne po prostu i nie masz gwarancji, że nie będziesz sprzedawać w dołku, a kupować na górce. Po prostu tak to wygląda. Tak, bo w ogóle rozmawiamy teraz oczywiście o nieruchomościach konsumenckich, w sensie tych, które jak skonsumuję, będę w nich mieszkał, bo historia o inwestycyjnych to jest jakby kompletnie inna bajka. Pomijmy, tak. No ale dobra, powiedzmy, że już wiemy, że mamy te warunki, powiedzmy taką sytuację, że dla nas czy kupimy, czy wynajmiemy, to jest równoważne. Więc teraz wchodzimy w tą kwestię taką finansową. A może jeszcze ostatnia tylko rzecz przy tych warunkach. Bo dużo osób w Polsce przynajmniej myśli, jak ja wynajmuję, to po pierwsze w ogóle jestem przegrywem i coś mi w życiu nie poszło. To jest pierwsze, co nam zostało wdrukowane. I to polecam w ogóle na dużej sieci streamingowej w tematyce właśnie, jak nie posiadam nieruchomości, to jestem przegrywem, jak wynajmuję, to po prostu coś mi w życiu nie poszło. Na dużej sieci streamingowej możecie znaleźć taki program, jak się wzbogacić, gdzie po prostu dzieje się w Stanach Zjednoczonych i oni mają dokładnie ten sam problem, ten sam mental. My mamy ten sam mental praktycznie co Stany Zjednoczone i Chińczycy, co ciekawe, inny niż ta Europa Zachodnia. Polecam to bardzo serdecznie. To nie jest prawda, że jak wynajmujecie, jesteście przegrywem, bo jest kilka aspektów, które jest jeszcze wygodne, poza tą elastycznością. Słuchajcie, nie odpowiadamy na przykład do końca za stan techniczny tego mieszkania. Czyli jeżeli zepsuje się pralka, zepsuje się kuchenka, instalacja elektryczna nie domaga, to jest odpowiedzialność właściciela, nie nasza. Jak wynajmujemy dom, i powiedzmy dachówka z tego domu spada i komuś rozbija głowę, to nie my jako najemcy za to odpowiadamy, tylko właściciel tego domu. Albo inaczej, jak jesteśmy właścicielem domu, to mamy znacznie dużo więcej odpowiedzialności, bo jak się zepsuje piec, no to my go musimy naprawić. Jak jesteśmy najemcą, no to ja dzwonię do właściciela i oczekuję pewnych rzeczy, bo to jest po jego stronie. Co więcej, jeżeli wynajmuję od powiedzmy instytucjonalnego wynajmującego, o których pewnie sobie porozmawiamy, czyli na przykład od funduszu, tak. W dużych miastach faktycznie to jest oferta, która powoli się zaczyna pojawiać, no to ja naprawdę mam ileś tam usług czy udogodnień, które mi ta firma oferuje, no bo to ona nie jest Kowalskim, Janem, który powiedzmy może być czasami badziewiarzem, bo faktycznie na tym rynku najmu tych ofert takich badziewnych dużo jest. Meblościanka, strokate kolory, wszystko nie do pary i jeszcze jakieś oczekiwania wydumne. No to jednak jak wynajmujemy od firmy, to może być też firma, która zarządza najmem w imieniu czyimś, no to te oczekiwania są już bardzo poukładane no i trochę jak pracujemy jak z bankiem, jak z firmą telekomunikacyjną, czy po prostu jest obsługa klienta, coś nie działa, dzwonię, ma być załatwione i tyle. I to jest poważna współpraca. Co więcej z tymi instytucjonalnymi wynajmującymi,
Nie ma takich wątpliwości, jak to często Nasza ludzie mają. rozmowa trwała ponad godzinę, dlatego podzieliłem ją na kilka części. Aby ich nie przegapić, subskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia o nowych audycjach. Całość rozmowy dostępna jest już dla wspierających mój kanał, bo wspierający zawsze dostają coś więcej i to dostają coś wcześniej. Link w opisie filmu. W kolejnych odcinkach dowiesz się o tym, co analizować, wybierając najem lub posiadanie mieszkania. Dowiesz się też o najmie instytucjonalnym, czy najem instytucjonalny różni się od tradycyjnego najmu, jakie ma zalety i jak ocenić, czy to jest opłacalna opcja dla Ciebie. Porozmawiamy też o funduszach REIT, które inwestują w nieruchomości i oferują atrakcyjne stopy zwrotu. To ciekawy temat dla każdego, kto szuka alternatywnych sposobów lokowania kapitału, a nie chce koniecznie wydać tyle pieniędzy, ile potrzeba na kupno jednego mieszkania. Nie przegap tych audycji. Miłego dnia, hej!